take me away from you. Don't take me away from... Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Ostatnio wspominałam wam, że jest wiosna, ale niestety pogoda jest strasznie zmienna, taka, że nawet w Seulu padał śnieg. Chciałam przy okazji wam pokazać, że budowa, która jest rozpoczęta koło naszego bloku, nie ruszyła się od prawie 3 miesięcy. Masakra. Nie wiem, czy dadzą radę skończyć tą budowę do 2027, bo wtedy ma być odbiór. Słuchajcie, przetestujmy moje kremy przeciwsłoneczne. Sprawdźmy, który jest lepszy. Na koniec dnia pokażę wam efekt na makijażu, dlatego że ostatnio jak nakładałam tego SPF-a, niestety mi się troszeczkę rolował, ale chciałabym go dzisiaj tak na poważnie przetestować, czyli odczekać dłuższy czas. Z Boha nigdy nie miałam z tym problemu. Niestety z Roundlabem miałam przez moment, więc co zrobimy? Przetestujmy na połowę twarzy. Weźmy sobie jeden paluszek Boha na lewą stronę i mamy Boha. I teraz nałóżmy sobie Roundlab. Widzicie? Ma bardzo podobną konsystencję w ogóle do Boha. To są dwie esencje i one są dwie esencje kolagenowe, więc bardzo szybko się wchłaniają. Są bardziej wodniste, ale to nie znaczy, że nie nawilżające. I tak wygląda po nałożeniu. Jeżeli chodzi o klejenie, jest takie leciutkie. Powiedziałabym tak na 3-4 na 10. Obydwa mają podobną taką poświatę, która daje takie nawilżenie. Dlatego te kremy moim zdaniem są 100% dla raczej skóry suchej niż tłustej. Raczej tłuste się mogą z nimi nie polubić. Oczywiście to też zależy od zapychania, ale chyba tłuste skóry nie chcą się bardziej po prostu świecić. Kolejny czas odczekany. Więc można nakładać mój cushion. Mamy Wake Make Cushion Natural 22, z tego co kojarzę, tak, Natural 22 Wake Make Water Velvet Cover Cushion SPF 50+. I tak, łapie czy nie, ma takie fajne wypustki, w które wchodzi. Odpykamy na tej podkładce i nakładamy. I najpierw nakładam na Roundlab. Dobra. I tu możecie na przykład przy nakładaniu zobaczyć na szyi. I tutaj miałam też problem, ale tu mi się udało to jakoś zakorygować. Ale po stronie Roundlab niestety mi się pilinguje. Dobra. I tak wygląda efekt końcowy. Tu jest strona Boha, a tutaj strona Roundlab. No tak jak mówię, tu i tutaj mi się peelingował. Teraz już jest lepiej, bo udało mi się to jakoś uratować, no ale to już zależy od was. Ja jednak polecam, jeżeli chcecie taki właśnie kolagenowy, bardziej nawilżający, dający glow, to polecam jednak Boha jak na razie. Zobaczymy po całym dniu, która strona będzie lepiej się trzymała, ale jak na razie, no Boh wygrywa. Niestety. Albo stety, to zależy, jak kto woli. Ostatnio za mną chodzi okomiyaki, dlatego postanowiłam z mężem, że tym razem na lunch wybierzemy się właśnie na to danie. Poszliśmy na Jumpo. Jumpo ostatnio zrobiło się bardzo popularne, dlatego wiele restauracji się pootwierało, w tym oczywiście z okomiyaki. Wybraliśmy jedną restaurację, ale nie do końca byłam z niej zadowolona. Cena była wysoka, a okomiyaki nie do końca mi smakowało. Było ok, ale jednak czegoś zabrakło. Cena 19 000, więc naprawdę duża. Jumpo oferuje naprawdę dużo restauracji i takich małych studiów, gdzie możecie kupić upominki. A słuchajcie, do tego, do którego się wybraliśmy, leciała muzyka świąteczna, ale mieli bardzo fajne produkty, chociaż trzeba sprawdzać cenę, bo niektóre mogą być mocno zawyżone.
blisko, ale muszę tak wytrzymać, więc szybko. Po prawej stronie mam Roundlab, po lewej mam Bocha. Boch spisał się lepiej pod makijażem, nie peelinguje mi się, nie miałam z nim problemu przez cały dzień, raczej ta skóra wyglądała bardzo naturalnie, ten makijaż się tak fajnie wtopił w tą skórę, w przeciwieństwie do Roundlab. Niestety Roundlab mi się przy nakładaniu tutaj, w tej strefie strasznie peelingował oraz troszkę na szyi. W ciągu dnia troszeczkę widać było, że ten makijaż odchodził i się troszkę zbierał. Oczywiście im dłużej to Boch podobnie robił, bo ja nigdy nie miałam tego, żeby... Ja ogólnie w makijażu codziennym nie bejkuję, nie utrwalam tego makijażu w jakiś sposób, żeby właśnie go utrzymywać długo, dlatego mam troszkę tutaj poschodził mi, ale jeżeli chodzi właśnie o to, jak pracują te sunscreeny pod makijażem, to jednak wybieram Bocha i bardziej polecam. Tutaj bez makijażu jeszcze troszkę muszę potestować, muszę posprawdzać, czy peelinguje się także bez makijażu, bo to też różnie bywa ze sunscreenami. Wykończenie jest podobne, uczucie noszenia jest podobne, więc dla wszystkich suchych skór, osób, które nie noszą makijażu, myślę, że Roundlab może się sprawdzić, ale i tak bardziej polecam Bocha. Boch jest moim zwycięzcą w tym rozdaniu. Z Moniką staram się od czasu do czasu spotykać, jak mamy czas, więc ostatnio jak wspominała, że chciałaby się wybrać do Goodwilla, to poinformowałam ją, że z chęcią się z nią wybiorę i przy okazji skoczymy do kawiarni. Już dawno miałam zapisaną tą kawiarnię i bardzo mi się spodobała. Także i tym razem na żywo, jak ją zobaczyłam, to naprawdę stwierdziłam, że jest to ciekawe miejsce, warte uwagi, gdzie możecie podziwiać na przykład drzewo wiśniowe. To jest drzewo wiśniowe, które kwitnie później, bo są wczesne wiśnie i są także późne wiśnie. I to właśnie jest rodzaj późnej wiśni, te pączki są dużo większe i takie bardziej puchate. Mamy nowy dzień, ja będę robiła kawę, przy okazji chciałam z Wami pogadać. Jedziemy na kemping, więc ten vlog będzie taki przygotowaniem powoli do kempingu. Zobaczymy, czy mi się to wszystko uda, dlatego że ogólnie mam zamiar zrobić 2 zupy, sałatkę, więc dzisiaj chyba skoczymy po takie pierdoły do sałatki, do sklepu, ale jak Eliasza odbiorę. Spadają mi te płatki. Kupiłam w Daiso na próbę, zobaczyć jak one funkcjonują. No i niestety tak spadają, nachodzą mi na oko. Właśnie teraz czuję, że już teraz za mocno, sorry. No, tak jak mówiłam, za mocno teraz założyłam. Kiedy one już zaczną tak się przyklejać, to tak naprawdę już wyschną i powinnam je ściągać. Kawę robię i... Mamy nowy dzień i robię kawę, drugą, robię sobie zimną kawę. Co prawda nie powinnam, tak mi się wydaje, dlatego że czuję się troszkę chora, ale liczę, że uda mi się wyzdrowieć i jakoś tak do życia się doprowadzić. Później na wieczór zrobię może sobie ciepłą herbatę z cytryną. Pójdziemy właśnie na zakupy, jak Eliasza odbiorę, dlatego że będziemy przygotowywać się do oczywiście kempingu. Jedziemy teraz na kemping, to będzie taki nasz wielkanocny kemping. Klaudia w ogóle przyjeżdża, więc będzie jeszcze tak fajnie, moim zdaniem. Mamy trochę do przygotowywania, plus troszkę też do posprzątania, dlatego że no nie czuję się za dobrze i tak naprawdę to mi się nic nie chce robić. Najchętniej to bym usiadła, dlatego jest już późno i nic nie robiła, ale pewne wymogi są, więc trzeba się ogarnąć, jak to mówi
jak to się mówi. Poskładałam pranie, jeszcze chcę jedno zrobić, bo mam sukienki, które chciałabym zabrać. Zapowiada się ogólnie ładna pogoda, ma być chyba około 20 stopni, więc nie jest źle. Ostatnio, ja nie wiem co jest w Korei, normalnie już o tej porze było ciepło, nie wiało, było przyjemnie, już wilgotność troszkę podchodziła, taka przyjemna ta wilgotność się robiła. Teraz jest nadal sucho, budzę się z zawalonym gardłem, do tego słuchajcie, właśnie mocno wieje i temperatury są raz wysokie, raz niskie, ale słyszałam, że w Polsce to nawet padał śnieg, tak samo jak w Seulu. U nas oczywiście nie pada śnieg, więc to jest jedna z takich spraw. Chciałam Wam w ogóle jeszcze coś za chwilę pokazać, ale to jak zrobię kawę, to pokażę Wam jedną rzecz, którą sobie kupiłam, żeby mi było wygodniej robić zakupy. To za chwilę. Najpierw kawa. Ogólnie chciałam Wam też pokazać, że kupiłam sobie nową kawę. Ogólnie zamawiałam kawę na Coupang i oni często właśnie robią takie fajne kawy świeżo palone, bo słuchajcie, była palona 14, dzisiaj mamy 16, tak, czyli 2 dni temu. Jest świeżo wypalona Kenia Otoya Chinga Queen 100% i to oczywiście jest do mielenia. Ja używam do ekspresu świeżo zmielonych ziaren, dlatego mamy też tutaj młynek. O, tylko żeby mi nie spadła kawa. No od razu jest przyjemniejsza, lepiej pachnie, ogólnie lepiej się parzy, bo jeżeli użyjemy do takiego ekspresu ciśnieniowego już zmielone ziarna, to wtedy może to spowodować to, że na przykład krema nam się nie uda, kawa się spali albo w ogóle będzie taka strasznie wodnista, niedobra, więc polecam świeżo mieloną kawę do ekspresów, tak, no musi być to raczej drobno zmielona kawa. I z takich rzeczy, które chciałam Wam właśnie pokazać, co zakupiłam, żeby mi pomóc w zakupach, dlatego, że mam kawałek. Z autobusem tam się nie opłaca podjechać, bo i tak prawie w ogóle bym nie poszła. To taki na krótki spacerek, a czasami naprawdę dużo rzeczy kupowałam. Tak na cały tydzień zakupów sama, bez samochodu, bez niczego. Więc zakupiłam sobie torbę. Pewnie zwykła czarna torba. Jakaś taka firma, którą w ogóle zastanawiam się, żeby stąd nie odczepić, bo to takie troszkę wygląda słabo, ale bez tego będzie dużo lepiej. Ma w ogóle z przodu takie fajne kieszonki, gdzie mogę wsadzić na przykład mój portfel. To od razu się spakuje, właśnie mój telefon, mogę sobie spakować wodę, jeżeli bym potrzebowała i słuchajcie, one ma regulowane ramionczka, tak, w taki sposób, nie? W ogóle wygląda jak taka zwykła torba, może nie jakaś najlepsza, wiecie, firmowa, tym podobnego, ale taka nie rzucająca się mocno w oczy i taka zwykła torba po prostu, nie? Ale słuchajcie, tu jest taki zamek specjalny i patrzcie, odwijamy i pokazuje się nam co? Powiększenie torby, a słuchajcie, ma, poczekajcie, ja muszę tutaj to ogarnąć, o, i ma, słuchajcie, kółeczka i ta torba normalnie może sobie stać, bo ma ten specjalny taki cyndzelek do postawienia w taki sposób i mamy powiększoną torbę na zakupy, którą możemy oczywiście schować kółeczka i wtedy nieść po prostu w taki sposób. Będzie taka troszkę większa, albo właśnie ciągnąć przez te ramionczka po ziemi razem z tymi kółeczkami. Jest całkiem fajnie zrobiona, może nie jest to największych lotów torba, to nie jest taka specjalna jak na przykład niektóre te babcie mają, ale mi właśnie zależało na to, żeby ona się tak mocno nie rzuca w oczy i jak idę na przykład po Eliasza, to nie chcę na przykład mieć takiej dużej torby z kółkami, bo nie jest mi to potrzebne, a tak to mam malutką torbę i dopiero
w sklepie, jak już jestem po zakupach i muszę to wszystko wpakować, to właśnie wkładam do takiej torby. Więc moim zdaniem jest super sprawą, jeżeli potrzebujecie torby i od czasu do czasu wiecie, że musicie coś tam w środek zapakować większego i wrócić wtedy do domu, to ta torba idealnie się spisuje. Bo na początku ona w ogóle nie wygląda na jakąś taką wielką, więc jeżeli będziecie mieli dostęp w ogóle kiedykolwiek do takiej torby, to polecam. Może nie jest to też najwygodniejsza torba, bo to oczywiście nie ma takiego specjalnego stelaża, nie ma tam, wiecie, tego miejsca takiego, ona nie jest taka mocno wzmacniana. Ale na takie zakupy raz w tygodniu dla mnie, żeby pójść na przykład do Imart, albo jeżeli bym pojechała gdzieś z Eliaszem na wycieczkę, myślę, że wystarczająca jest i jak najbardziej polecam. Tyle chciałam Wam powiedzieć na temat torby. Wow. I rower, no. Tu wszystkie były wiśnie, już teraz nie ma. Tam się zazieleniło w końcu, jeszcze niedawno nie było. Tam też powoli zielenią się, chociaż pogoda, patrzcie, wszystko za chmurą jest. Słońce takie dziwne, a my idziemy do Imart, trzeba te zakupy zrobić. No i nie czuję się za dobrze. Raczej nie jest aż tak źle, ale możliwe, że słyszycie to, że mam zapchany nos i mówię przez nos. To prawdopodobnie jest początek mojego choróbska. Liczę na to, że do kempingu nam wszystko ze mnie zejdzie. Na to liczę. W ogóle czemu się odzywam? Chciałam Wam powiedzieć o fajnej dramie, którą zaczęłam oglądać. Obejrzałam tylko 2 odcinki, bo są tylko 2 odcinki dostępne na Netflixie oczywiście i nazywa się to Resident Playbook. Jeżeli nie oglądaliście, to polecam. Te 2 pierwsze odcinki naprawdę mnie wściągnęły. To jest w ogóle o rezydentach w szpitalu i jest to bardzo ciekawie poprowadzone. Nie jest tam takie odczuwalne, nachalne, na przykład właśnie nachalny romans. Co prawda jest dziewczyna, która kiedyś była bogata, stała się biedna, dlatego że ojciec splajtował, mama, nie wiem, chyba niestety odeszła. Dlatego tutaj jeszcze nie wspominają, jaka jest w ogóle jej taki cały background i jak to się wszystko stało. No, z tego, co tam słyszałam, no to oczywiście znajomości nie zawsze popłacają to w tym typie, ale drama naprawdę ciekawa, więc polecam. Fajnie poprowadzona. Będzie to krótka drama, bo to jest ten miniserial 12-odcinkowy. Będzie 12-odcinkowy, bo dopiero 2 wyszły. 19 kwietnia będzie kolejny 1 odcinek i po prostu zobaczymy jak reszta, ale jak na razie zapowiada się naprawdę fajną i przyjemną dramę na rozluźnienie. Dobra, ja lecę zobaczyć, czy coś ciekawego jeszcze jest na Netflixie. Będę musiała powoli składać film, żeby się z wszystkim wyrobić, a jutro będziemy jechać na zakupy ostatnie przed kempingiem. Jeszcze będziemy jechać po Klaudię. Zobaczymy, czy w ogóle to będzie w tym, czy będzie już w tym kempingowym filmie, jeżeli będziecie chcieli w ogóle obejrzeć. Dobra, to do usłyszenia jutro. Chciałam z Wami się pakować i było też zapytanie na temat mojej jazdy konnej, więc postanowiłam, że może przy okazji pakowania opowiem Wam, jak to się stało, że zaczęłam jeździć konno, kiedyś jeździłam konno i czemu i jak to teraz wygląda w Korei. Dobra, to może zaczniemy od pakowania. Ja przygotowuję się na 3 dni, dlatego że piątek jedziemy, 1 noc, potem sobota, 1 noc i w niedzielę dopiero wieczorem wracamy, więc dobrze mieć takie 3 outfity, które będą na wyjścia, bo raczej na kempingu za dużo nie będziemy przebywać, będziemy wyjeżdżać na okolice. Więc od czego by tu zacząć? Na pewno mam jedne shorty, bo chciałabym
mieć coś na krótko, więc mamy shorty, od dołów zaczniemy. Mamy też jeansowe spodnie, jeżeli by było zimniej. I mamy też dresik, który będzie na wieczór i na spanie. Taki mam pomysł. Do tego może wezmę cienką piżamkę, ale tu jeszcze pomyślimy nad tym. I o co chodzi z jazdą konną? Ja jeździłam, bo miałam tą przyjemność mieszkania na wsi i w pewnym momencie, kiedy byłam, nie wiem, chyba miałam 15 lat, 12, coś około tego. Stadnina koni się otworzyła naprzeciwko nas. I my, jako mieszkaliśmy na wsi, mieliśmy całkiem spore pole. I mój tata kiedyś w ogóle jeździł konno bardzo dużo i był bardzo dobry w tym, słuchajcie, więc on dogadał się w ogóle z tym właścicielem tej stadniny koni, że u nas będzie mógł paść? No, konie będą mogły jeść u nas na polu trawkę, a my za to będziemy mogły jeździć konno. No i ja się w koniach zakochałam. Zaczęłam tam troszkę pracować, można by powiedzieć, tak, dlatego że pomagałam w wychówku koni, pomagałam też w pracy jako osoba, która odpowiada za pomoc w szkoleniu innych, bardziej pomoc. Nigdy nie miałam jakoś tak okazji, żeby sama uczyć jazdy konnej. To było tylko taki, wiecie, na tamte czasy nie było takie wielkie zainteresowanie, ciężko ogólnie o jakieś większe predyspozycje jazdy konnej, czyli... Dobra, mam też 2 t-shirty, chociaż jeden jest jeszcze w praniu. Jest to czarny t-shirt, który ostatnio kupiłam w Judge'u. I mamy tutaj też t-shirt z Uniqlo, taki w kolorze mięty. Oraz biały t-shirt, który możecie kojarzyć z printem z tyłu. I on niestety chyba już jest do dobicia, bo nie da się go w ogóle wybielić, więc jest z nim ogromny problem. I jeżeli chodzi o jazdę konną, to oczywiście to była tylko taka jazda konna dla przyjemności. Nigdy nie trenowałam do jakiegoś sportu. Miałam okazję, co prawda, uczyć się jazdy konnej w tym stylu kowbojskim także, ale no wiecie, jak się jest młodym, to wszystko jest takie okej, jazda konna jest super, ja jeżdżę, ale tak nieprofesjonalnie, bardziej turystycznie, bardziej takim stylu, dlatego, że to lubię, a nie dlatego, że chcę po prostu sportowo się w tym temacie rozwijać. Oczywiście miałam takie chęci, ale no... do tego trzeba naprawdę dużo pieniędzy, a w tamtych czasach, no ja niestety nie miałam takiej gotówki, żeby na przykład inwestować w trenerów, w dobre konie i tym podobnego, więc niestety zatrzymało się to tylko i wyłącznie na zainteresowaniu. W ogóle za czasów, kiedy jeździłam konno, to poznałam moją najlepszą przyjaciółkę, z którą do tej pory utrzymuję kontakt. Dzwonimy do siebie prawie co tydzień. Dzięki temu, że poznałam moją koleżankę, przyjaciółkę, to po prostu to był mój najlepszy czas. Ogólnie jazda konna była jednym z moich lepszych czasów, no ale niestety jak wyprowadziłam się do Gdańska, jak zaczęłam pracować, jak już zaczęłam takie dorosłe życie, to niestety konie poszły w las, jak to się mówi, i musiałam zrezygnować, tym bardziej, że koszty, bo z tamta stadnina w ogóle już się zamknęła, utraciłam kontakty, które miałam wtedy i po prostu też jazda konna zrobiła się taka bardzo prestiżowa. Ceny podrosły, więc z tej wypłaty, którą ja miałam, utrzymać się w Gdańsku, do tego jakoś funkcjonować, no niestety nie mogłam sobie już pozwolić na jazdę konną nigdy więcej, więc zatraciłam. Czasami miałam możliwości powrotu, tak pojeździć po prostu, żeby pojeździć, ale żeby trenować ponownie już nigdy nie wróciłam. Potem poznałam oczywiście mojego męża i już o jeździe konnej nie myślałam, bo urodziłam dziecko,
potem się przeprowadziliśmy do Korei. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o sukienkę, to mam tą właśnie 3XL, o której Wam wspominałam, którą bardzo polubiłam. I ona jest na tyle luźna, jest na tyle specyficzna, że będzie mi się wygodnie ją nosiło. Do tego mamy jedną biorę katanę. Katanę chyba już założę w ogóle do samochodu, więc nie będę jej pakować. I to będzie moja katana na to, żeby po prostu pojechać. A, ja spakowałam spodnie. Biorę wtedy nie te shorty, jako shorty, które ubiorę ze sobą, na sobie, czy jak to woli. Do tego ubiorę ten czarny t-shirt, który się pierze. To będzie moje ubranie na jutro. I z akcesorii mam pasek. To też ubiorę. Z akcesorii także biorę, jeżeli słońce by świeciło, to mój kapelutek, który możecie kojarzyć, ale go spakuję tu do środka. Z torebek biorę oczywiście tą z Uniqlo, znaną i lubianą przez większość. No i jeżeli chodzi o jazdę konną, to słuchajcie, tutaj w Korei ogólnie to jest także bardzo prestiżowy sport. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Wiem, że obserwuję na Instagramie dziewczynę, która tym tematem się zainteresowała, dlatego że jej dzieci w ogóle mają zajęcia z jazdy konnej w szkole. Ja muszę się tym tematem troszkę zainteresować, bo może chciałabym zaszczepić w Eliaszu to i oni po prostu mają do tych zajęć dopłacane. Tak, żeby po prostu pojeździć konno, no to jest bardzo duży koszt, niestety. Z tego co pamiętam, interesowałam się, no to chyba za 3 jazdy, coś około tego, to musimy zapłacić około 300 000, więc to jest naprawdę drogo. Za jedną jazdę oczywiście jeszcze drożej. Można się zapisywać do klubów, gdzie jest jazda konna, ale też pod wieloma aspektami nie wiem, czy bym chciała wracać w Korei, nie tylko finansowym, ale ogólnie podejściu do zwierząt w Korei. Nadal ten temat jest taki grząski i żeby znaleźć dobrą stadninę, to prawdopodobnie byłoby ciężko. I oczywiście ja mieszkam w wielkim mieście, więc bym musiała wyjeżdżać na wieś, a już tam bez samochodu raczej nie ma możliwości. Więc czy wrócę tutaj? Może wybrałabym się na taką jazdę i pokazała Wam, jak to wygląda. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim tematem i zobaczeniem, jak stadnina koni w Korei wygląda i jak to funkcjonuje, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Postaram się w przyszłości taki filmik dla Was zorganizować. Oczywiście bielizna, ale bielizny nie będę Wam pokazywała, co tam ubieram. Stanik tutaj, a biorę chyba 4 pary majtek, 4 pary skarpetek. Myślę, że to na spokojnie wystarczy. Ogólnie w ogóle zaczęłam wykupywać skarpetki w Daiso. Oni mają takie różne kolory. To jest 75% bawełny i całkiem spoko są, chociaż niestety noga potrafi się jeszcze pocić w takich skarpetkach, więc no ciężko jest ze skarpetkami, ale jak tak patrzyłam na skarpetki na przykład w jakichś takich innych sieciówkach, to wcale większej tej ilości bawełny nie mają. I Eliasza spakuję, mam dwie pary shortów, mam 2 pary długich, jeszcze dopakuję mu dresik. Mam 2 bluzy, ale to jeszcze dopakuję jedną bluzę, którą piorę. Z bluzek mam 3 na długim rękawie, 2 na krótkim i dla Eliasza 1 piżamka. I oczywiście bielizna. Ja niestety rozchorowałam się już na całego, dostałam tabletki od męża i pojechaliśmy na zakupy, aby kupić rzeczy na kemping. Udało nam się wszystko kupić, już jesteśmy zapakowani i gotowi prawie do wyjazdu, czekamy tylko na Klaudię i w tym momencie chciałabym się z Wami pożegnać, bo to już jest koniec vloga, będziemy się w kolejnych widzieć. Pa!